Pokażę Wam dzisiaj, czym tak właściwie różni się jacht motorowy od jachtu żaglowego. Słuchajcie, to zupełnie inna filozofia wypoczynku. Na pierwszy rzut oka mamy kokpit, ale już od razu widać wygodne kanapy, duży stół, miejsce do leżenia. Takim jachtem pływa się dla relaksu. Nie po to, żeby walczyć z falami, żeby marznąć i moknąć. Nie, to ma być czysta przyjemność. Dlatego na jachtach motorowych bardzo popularne są tak zwane wet bary. Na żaglówkach to wciąż rzadkość. Co to ten wet bar? To taki aneks kuchenny w kokpicie. Umywalka, lodówka, czasami kuchenka, czasami grill. Wyobraźcie sobie, że brakuje Wam lodu do drinków. Musicie schodzić pod pokład do lodówki? Nie, sięgacie do lodówki, która znajduje się w kokpicie. Olbrzymią część kokpitu zajmuje stanowisko sternika. Tak naprawdę prowadzenie motorówki to niesamowita frajda, szczególnie dla tych, którzy lubią robić wszystko szybko. Ilość przyrządów i wskaźników powala. Naprawdę, jak w odrzutowcu. Sam nie wiem, do czego wszystkiego to wszystko służy. Ale jedno wiem na pewno. Jak siądziesz za kierownicą, odpalisz silniki, poczujesz moc tego jachtu. Tutaj mamy dwa silniki po 350 koni mechanicznych. Wiecie, co to znaczy? To jest moc. Słuchajcie, to jest naprawdę moc. Widok ze stanowiska sternika na tym jachcie naprawdę bardzo dobry, co wcale nie jest standardem na motorówkach. Otwieram okienko, żeby nie było za ciepło i rura. No dobra, ale co mamy pod pokładem? No pod pokładem jest całkiem przyjemnie, ale ten jacht ma 10 metrów. Na 10-metrowym jachcie żaglowym komfortowo żegluje 6 osób. Jak się będziecie pchać, to zmieści Was się nawet 10. Tutaj mamy 4 miejsca do spania. I na dodatek 2 w mesie na składanym stole i 2 w zamykanej kabinie na rufie. To jest różnica. Skąd to się bierze? Olbrzymia komora silnika i zbiorniki paliwa zajmują na jachcie motorowym tyle miejsca, że miejsca na kabiny najzwyczajniej brakuje. Ale mimo tego jest tu wszystko, co niezbędne. Jest kuchenka z lodówką, można tu coś upichcić, w zupełności wystarczające. Wspomniana wcześniej przeze mnie rufowa kabina, tutaj zamykana drzwiami, na tym jachcie naprawdę całkiem obszerna, ponieważ na większości jachtów motorowych jest zdecydowanie mniejsza, przynajmniej jeżeli mówimy o jachtach porównywalnej wielkości. Łazienka wystarczająca. Umówmy się, na ciepłych wodach i tak bierzecie natrysk na pokładzie, to w zupełności wystarcza. Jest ok. Podsumowując, bardzo fajny sposób na wakacje. Na takim 10-metrowym jachcie motorowym według mnie on jest super, nie wiem, podróż poślubną. Zafundujcie żonie podróż poślubną takim jachtem. Będzie zachwycona. Jeżeli będziecie chcieli popłynąć w 4, no to może z dziećmi. Odgrodzicie się od nich taką kurtynką. Nie wiem, czy Was to usatysfakcjonuje, czy nie. Mnie nie do końca. Niemniej możecie spróbować wybrać się z jakąś zaprzyjaźnioną parą, w 2 pary takim jachtem, ale musicie naprawdę bardzo się lubić, bo inaczej będziecie czuli się trochę skrępowani. Ale ogólnie polecam.